Co dalej z granicą Polska-Białoruś? Część druga. Witajcie! W nocy 13 listopada sytuacja na polsko-białoruskiej granicy była naprawdę napięta. Według relacji służby białoruskie miały naszych żołnierzy oślepiać laserem, a dodatkowo niszczyć zasieki za pomocą specjalnych nożyc oraz taranując je samochodem. Według nieoficjalnych informacji, jakie można było znaleźć na grupach imigrantów na Telegramie czy WhatsAppie, służby białoruskie mają pomóc imigrantom przeprowadzić zmasowany push na naszą granicę. Za wstępną datę podawano właśnie 15 listopada, ale jeśli nawet do tej akcji nie dojdzie dziś, to z pewnością na dniach, ponieważ czas nie gra na korzyść zarówno dla strony polskiej, jak i białoruskiej. Kilka dni temu służby reżimu białoruskiego zaczęły rozsiewać plotki wśród ludzi zepchniętych pod płot graniczny, że w poniedziałek zostaną przewiezieni autokarami do Niemiec. Od rana zaczęły gromadzić się setki migrantów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Jest to przygotowana próba siłowego forsowania granic, a wszystko to odbywa się pod nadzorem armii Łukaszenki. Służby białoruskie zapewniają imigrantom minimalne transporty żywności, a nawet za pomocą specjalnie do tego przygotowanych traktorów z zamontowanymi agregatami mają pomagać im w tym, aby ci mogli naładować swoje telefony, aby dalej komunikować się z innymi grupami imigrantów. Jakby tego było mało, rozdają im gaz łzawiący oraz inny sprzęt, który ma im pomóc przedostać się przez polską granicę. I choć na chwilę obecną Turcja czy też Irak zakazały lotów do Mińska dla obywateli Syrii, Jemenu czy właśnie Iraku, tak mimo tego wiele może wskazywać na to, że jest to dopiero początek, ponieważ Białoruś od kilku lat umożliwia ponad 80 krajom, w tym także niektórym afrykańskim, podróż na lotnisko w Mińsku czy Grodnie, ulokowanym nieopodal granic Polski bez okazania wizy. Dlatego my w dzisiejszym materiale przyjrzymy się, jakie mogą być następne destynacje, z których zaczną do Polski przybywać imigranci. Co się z nimi dzieje, jeśli faktycznie uda im się przedostać do Polski i zostaną złapani. Sprawdzimy wzmożoną aktywność wojsk białoruskich i rosyjskich oraz przyjrzymy się dokładniej arabskim grupom social mediowym imigrantów oraz przemytników, na które udało mi się dostać dzięki pomocy kilku moich oddanych widzów, którzy wsparli mnie w researchu, za co serdecznie dziękuję. Rzucimy też okiem na doniesienia o możliwym przejściu wielkiej grupy imigrantów na Ukrainę, ale także na to, jak świat reaguje na wydarzenia z polskiej granicy. Dlatego dziś po raz kolejny zapraszam Was na mój dokument i życzę miłego oglądania. Słuchajcie, jeśli interesują Was wydarzenia z granicy oraz doceniacie to, co robię, to zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama, gdzie regularnie publikuję dla Was znalezione na grupkach imigrantów materiały, ale także ważne informacje i fakty nie tylko z granicy. Jest to też dla mnie kluczowy element komunikacji z Wami, dlatego link macie w pierwszej części opisu, ale także mój nick wyświetla Wam się teraz na ekranie. Dziękuję też za ostatnie przyrosty na YouTubie, TikToku i właśnie na Instagramie. Daje mi to jeszcze więcej siły do działania oraz tworzenia materiałów z pasją. Osobiście myślę, że to złoty środek. W wolnej chwili zajrzyjcie też na mój sklep, jeśli chcielibyście na przykład kupić moją planszówkę wojenną lub za niedługo także ozdobne mapy do domu i nie tylko. Z tym tempem być może za chwilę uda nam się wbić 500 000 subów, a nie ukrywam, że jest to dla mnie pewien kamień milowy do 1 000 000, więc jeśli chcecie dołożyć swoją cegiełkę, to będę wdzięczny. Dobrze, przejdźmy już do materiału. Kluczowym dowodem w sprawie tego, że imigranci mogą podróżować na granicę Polski przez terytorium Białorusi także z innych destynacji będzie nagranie, które udało mi się znaleźć na jednej z grupek, ale wiem też, że krąży już po internecie. Spójrzcie sami. Where are you from? Africa. Country? Cameroon? Mali? How will you arrive here? По-русски говоришь? Чуть-чуть. Как вы доехали сюда? Франция. Через Францию? А как Франция, Беларусь? Франция. Москва. А через Москву? Через Москву приехали? Jak więc sami słyszeliście, ta grupa imigrantów dotarła na polsko-białoruską granicę z Mali i Senegalu, podróżując z Moskwy.
Nie musieli oni nawet zdobyć wiz, aby przekroczyć Białoruś. Oczywiście Władimir Putin zarówno w wywiadach, jak i rozmowach z zagranicznymi dziennikarzami zaprzecza, jakoby jakkolwiek wspierał Białoruś w działaniach, które mają miejsce na polskiej granicy. Sugeruje nawet, że może udzielić pomocy w opanowaniu tego kryzysu. Jednak nie oszukujmy się, nikt raczej nie ufa w zapewnienia rosyjskiego prezydenta. Rosyjskie władze zazwyczaj kłamią jak tylko mogą. Tym bardziej, że Moskwa ma w samym Mali aktualnie interesy, bowiem wysyła tam swoich najemników oraz buduje specjalną siatkę, która ma umożliwić kontrolę nad surowcami. Ale kto wie, być może najemnicy mają za zadanie organizować także właśnie takie destabilizujące zsyłki uchodźców. W końcu dziwnym trafem ten mężczyzna z Afryki rozumiał częściowo po rosyjsku i pochodził właśnie z Mali. Jednak nie mi to oceniać, ale można upatrywać w tym pewnej korelacji. To wszystko może być jakimś większym, wyżej zaplanowanym scenariuszem, który właśnie teraz realizują nasi wschodni sąsiedzi. Tym bardziej, że Amerykanie zwracają uwagę na większe natężenie rosyjskich wojsk także przy granicy z ukraińskim Donbasem. Oczywiście, póki są na terenie własnego państwa, nie można tego uznać za jakiekolwiek naruszenie. Jednak obserwatorzy zwracają uwagę, że jest to zjawisko niebezpieczne, bezpośrednio powiązane z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Polski MON informuje też, że imigranci oprócz dotychczasowych destynacji przybywają również z Iranu oraz innych państw afrykańskich. Jednak namierzenie wszystkich lotów pozostaje kwestią ciężką do weryfikacji, chociaż sam osobiście próbowałem tego dokonać we Flight Radar i kilka ciekawych samolotów udało mi się znaleźć. Wracając jednak teraz do Polski, obecnie rozważana jest opcja, aby zamknąć na jakiś czas granicę z Białorusią. Jednak nie jest to rzecz prosta, bowiem mimo że Białoruś jest dopiero na 25. miejscu wśród głównych partnerów handlowych Polski, to łącznie prowadzi tam swoją działalność 500 polskich firm i dodatkowo to przez tereny naszego wschodniego sąsiada przebiega najważniejsza trasa handlowa łącząca Europę Zachodnią ze Wschodnią. Zamknięcie granic miałoby destrukcyjny wpływ dla portfeli Polaków, jak i Białorusinów, ponieważ z drugiej strony my jesteśmy ich drugim, największym partnerem w imporcie ich wyrobów. Sam Łukaszenka straszy nas też możliwością odcięcia Polakom gazu, co na zimę mogłoby doprowadzić do gigantycznego kryzysu grzewczego i energetycznego, pozostawiając mieszkania Polaków bez ogrzewania. Ale więcej na ten temat od strony finansowej i logistycznej znajdziecie na kanale Tomka, do którego link dam wam w opisie i u góry ekranu. Jak więc sami wstępnie zauważyliście, problem jest na tyle złożony, że proste zamknięcie granic odpada, ale ich skrupulatne kontrolowanie jest teraz mocno utrudnione. Prowadzi to do gigantycznych korków po jednej, jak i po drugiej stronie, czego najlepszym przykładem jest fakt, że polscy kierowcy ciężarówek muszą średnio czekać 39 godzin na przekroczenie granicy z Białorusią przez przejście graniczne w Bobrownikach w województwie podlaskim. W środę czekało łącznie 840 ciężarówek, a każdy jeden dzień to około 400 euro straty dla firmy spedycyjnej. Podkreśla to prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek. Wątpliwości poddaje się też to, czy aby na pewno imigranci ostatecznie będą próbowali sforsować granicę polsko-białoruską. Dowodem potwierdzającym te doniesienia będzie screen, jaki pozyskałem z jednej z grup imigrantów. Prawdopodobnie na podstawie stacji benzynowych imigranci ustalają możliwą dalszą podróż, jeżeli nie uda im się sforsować polskiej granicy. Widać wyraźnie, że nowy szlak miałby przebiegać przez Ukrainę, Słowację, Czechy, a następnie do Niemiec. Informacje te potwierdza Nexta, portal niezależnych białoruskich dziennikarzy. I chociaż Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, to obawia się, że stanie się kolejną drogą docierania przez imigrantów do Unii. Tylko ta trasa byłaby dużo bardziej niebezpieczna przez góry, przy niesprzyjających warunkach pogodowych i bagniste tereny, co mogłoby być w pewnym stopniu skazaniem na śmierć. Minister spraw wewnętrznych Denis Morastrywski powiedział, że nowe siły do obrony granic z Białorusią obejmą 3000 żołnierzy Straży Granicznej, 3500 żołnierzy Gwardii Narodowej i 2000 policjantów. Już teraz są oni na granicy. Teoretycznie w ten sposób imigranci mogliby też sforsować polską granicę, przedostając się przez ukraińskie lasy właśnie na teren naszego kraju. Dlatego należy tą sytuację traktować naprawdę poważnie.
Co ciekawe, za wszystko co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy obwiniają nas oczywiście Białorusini, a w państwowej telewizji propagandowej można było jeszcze kilka dni temu obejrzeć taki oto program. Запад создал на нашей границе самую настоящую гуманитарную катастрофу. Пока в сторону Минска звучат безумные обвинения, люди готовятся третью ночь провести на улице при не самой комфортной температуре с маленькими детьми. Я видел это. И видел хамский бесстыдный смех пшеков в лицо детям, умоляющим о глотке воды. Ляхи, с огнем играете. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Озаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Как вас назвать, гусары крылатые? В 1942 году именно Ирак приютил польских беженцев, спасавшихся от Гитлера. И что вы сейчас творите? Так вот, послушайте, хоть и резко. Боевой мощи нашей армии достаточно для того, чтобы полностью разгромить весь ваш так называемый Балто-Черноморский союз. Я уже не говорю про потенциал союзного государства. Но мы не хотим разрушенной Варшавы и беженцев из Литвы в Балтийском море. Ей-богу, не хотим. Успокойтесь, ляхи. Возьмите голову в руки. Прекратите провокации. Не будет никакой речи от можа до можа. Забудьте. Jak sami słyszeliście, ten pseudodziennikarz powiedział, że jeżeli tylko będą chcieli, to razem z Rosją zniszczą Polskę w drobny mak. Białoruskie służby chcą tą propagandę uczynić jeszcze silniejszą i sprowadzają specjalne busy telewizyjne. Przygotowują też takie pseudo-ośrodki dla dzieci jak ten, żeby pokazać, jak bardzo dbają o imigrantów. Nie to co niby ta demokratyczna Europa, oczywiście mówiąc w cudzysłowiu. Duża część Białorusinów odcina się od tego, co robi dyktator. I nawet w komentarzach pod moim ostatnim filmem o granicy od części z tych osób płyną do nas pozdrowienia i przepraszają za całą tą sytuację. Jednak w trakcie tych pseudoakcji humanitarnych widać też coraz większe skupienie białoruskich wojsk tuż przy granicy Polski. Uniemożliwiają oni póki co imigrantom powrót w głąb Białorusi. Musicie przyznać, że jest to alarmujące. A dodając do tego sceny takie jak ta, gdzie widać wyraźnie, że Łukaszenka mobilizuje swoją armię, naprawdę nie wiemy, czego możemy się spodziewać. To właśnie dlatego rozważane jest wprowadzenie artykułu 4 NATO, aby podjąć wspólne rozmowy na temat każdego przypadku, który może budzić obawy o naruszenie niezależności terytorialnej. A biorąc pod uwagę niszczenie zasieków, czy też białoruskie wywrotki przywożące gruz dla imigrantów, aby ci mogli rzucać w naszych funkcjonariuszy, jest dość niepokojące. W sobotę w okolicach Starzyn, według informacji policji, do Polski wdarło się siłowo około 50 osób. Byli to obywatele Iraku i ostatecznie złapano ich i wywieziono znowu na granicę. Jednak czasem część z imigrantów ze względu na stan zdrowotny lub sytuację rodzinną faktycznie zostaje w Polsce w specjalnych ośrodkach dla imigrantów, jeśli ci ubiegają się tylko o azyl. Te ośrodki zlokalizowane są dokładnie w tych miejscach, które teraz widzicie. Niestety nie udało mi się dotrzeć do dokładnych informacji, ile faktycznie imigrantów jest obecnie w specjalnych ośrodkach, ale szacunki mówią o około 2000 osób. Obecnie cały świat jest zwrócony w stronę polskiej granicy, a politycy najwyższego szczebla Stanów Zjednoczonych, czyli Joe Biden, czy też kanclerz Niemiec Angela Merkel w rozmowie z Putinem wyrazili zaniepokojenie oraz próbowali wyjaśnić tę sytuację. Prezydent USA nawet wypowiedział się w tej sprawie. What do you think about the situation on the border between Poland and Belarus? I think it's a great concern. We've communicated our concern to Russia. We've communicated our concern to Belarus. We think it's a problem. Podobnych wpisów na Twitterze, ale też komentarzy jest naprawdę mnóstwo. Łącznie z tym, że Brytyjczycy chcą nam pomóc zbudować mur. Jednak czy to ten problem rozwiązuje? Raczej nie. I jeszcze długo będziemy musieli stawiać czoła przygranicznemu zagrożeniu. Ja sam, przeglądając na Facebooku grupy imigrantów, znalazłem dziesiątki, o ile nie setki postów, które są dodawane dosłownie co kilka minut. A to o wylatujących na Białoruś nowych imigrantach, a to też o przemytnikach, którzy mają oferować transport na zachód, pokazując, że oni już przez to przeszli i są bezpieczni w Niemczech. Na te grupy dotarli też czasem inni Polacy, którzy zachęcają do pozostania imigrantów w kraju. Jednak czasem uzyskują też taką odpowiedź. Aczkolwiek my też nie jesteśmy dłużni. I spotkałem się także ze skrajnymi zachowaniami z naszej strony. Sami możecie to ocenić w komentarzach. Ale musicie przyznać, że zachowanie Irakijczyka było przynajmniej niepokojące.
Cóż, dokonując dla Was tej kolejnej analizy, mogę tylko przypuszczać, że naprawdę stoimy w obliczu poważnego zagrożenia, na co może też wskazywać już ponad 12 000 polskich żołnierzy i funkcjonariuszy stacjonujących na granicy naszego państwa. A do tego też potwierdzeniem, że cała ta sytuacja nie skończy się szybko, jest także kolejna dostawa kontenerów dla żołnierzy, ale też sprowadzanie sprzętu w razie konieczności obrony naszej granicy. Oprócz tego mamy też nagrania kolejnych wielkich grup imigrantów zmierzających w stronę naszej granicy. A już teraz jest ich już bezpośrednio przy granicy od 10 do nawet 15 000. Co więcej, kumulacja białoruskich wojsk oraz rosyjskie bombowce nieopodal naszej granicy zdecydowanie budzą niepokój. Czas pokaże, jak cała ta sytuacja się rozwinie. Miejmy tylko nadzieję, że ten cały spektakl, jaki przygotował nam Łukaszenka w swoim teatrze, nie ma dramatycznego zakończenia, zarówno dla nas, jak i imigrantów. Trzeba być dobrej myśli, ale patrząc na to, co aktualnie dzieje się w Kuźnicy, naprawdę ciężko jest mi powiedzieć, co faktycznie się stanie. Dziękuję Wam za uwagę i jeśli tylko coś nowego uda mi się dla Was zebrać, to z pewnością niezwłocznie przygotuję kolejny materiał. Oczywiście na bieżąco informuję o tym, co znajdę na moim Instagramie, dlatego jeśli chcecie być poinformowani, to serdecznie Was zapraszam. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć!